Zależy, czy pytanie dotyczy sytuacji na boisku, na treningu, czy na meczu, bo to trochę dwa różne warunki, dwie różne sytuacje. Jeśli chodzi o tą zabójczą iskierkę, to raczej nie miałam takiej sytuacji, ponieważ gram na takiej pozycji, na której nie wymaga się, że tak powiem, jakiejś nadmiernej agresji. Czasami są takie momenty, kiedy naprawdę załącza się ostra agresja i jest blisko, że mam ochotę zrobić komuś krzywdę. Może raz miałam taką sytuację, kiedy w trakcie blokowania zawodniczki z przeciwnej drużynie po prostu wykonałam holding. No, można powiedzieć, adrenalina trochę mnie poniosła, dlatego tak się stało. Nie była to przyjemna sytuacja, bo straciłyśmy wtedy touchdown, więc wyciągnęłam po prostu wnioski z tej sytuacji i już więcej taka sytuacja nie miała miejsca. Myślę, że to też zależy od drużyny, przeciwko której gramy, bo są drużyny, z którymi lubimy się bardziej, są drużyny, z którymi lubimy się mniej i to nie chodzi na takim poziomie prywatnym, tylko na przykład jeżeli chodzi o jakąś czystość gry albo o sposób gry i to trochę też od tego zależy. Raczej nie miałam takiej sytuacji, żebym, można powiedzieć, przesadziła z ilością potrzebnej agresji co do sytuacji, jaka jest na boisku, ale myślę, że wszyscy staramy się jak najmocniej grać i po prostu staramy się grać z największą siłą, jaką mam. I raczej nie wiem, czy jest aż tak zabójcza, żebym była w stanie jakieś czaszki tak bardzo zaatakować. Jeżeli chodzi o boisko treningowe, o te momenty na treningu, kiedy jest scrimmage, to nie mam praktycznie nigdy, nie przypominam sobie przez ostatnie lata tej właśnie czegoś takiego, że nie wiem, tej iskierki morderczej, tylko bardziej mam w głowie, że to jest trening i jest po to, żeby każda z nas była lepsza w tym, co robi. I zdaję sobie też sprawę z tego, że jestem dość duża, mam dobre warunki fizyczne i staram się tego też nie nadużywać. No wiadomo, po przegranym meczu emocje biorą górę i bywają różne sytuacje w szatniach. Zdarzało się tak, że ktoś miał komuś coś za złe, ale generalnie staramy się i my, i trenerzy staramy się, żeby jednak odpowiedzialność była zbiorowa. Jeżeli chodzi o pretensje, to myślę, że to jest bardzo indywidualne, bo wydaje mi się, że szczególnie na początku drogi w futbolu bardzo często chce się gdzieś tam znajdywać winnych i odpowiedzialnych za przegraną. Jakieś błędy komuś gdzieś wytykać w głowie, nie tak wprost. A z czasem człowiek zdaje sobie sprawę, że jednak na końcu dnia to najważniejsze jest to, jak on zagrał i jak się ta osoba czuje z tym, jak zagrał i że największy progres zrobimy, jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na sobie, a nie na tym, jaki ktoś popełnił błąd. Ja osobiście zazwyczaj radzę sobie z tym tak, że jak tylko kończy się mecz, to się zawijam i staram się o tym nie rozmawiać, bo nie lubię porażek, więc po prostu uciekam z szatni. Też mi się wydaje, że bardzo dużo zależy od tego, jak dziewczyny się czują, że się pokazały na boisku, bo są takie mecze, że czujemy się, że jednak mogłyśmy dać z siebie więcej, że to nie było to, na co nas naprawdę stać. I nawet wygrywając taki mecz, wcale ta wygrana aż tak nie cieszy i nie są aż tak super te nastroje, jakby mogły być. A czasami przegrywając mecz, ale wiedząc, że dałyśmy z siebie wszystko, to jest wesoło i jest fajnie. Ja grałam w drużynie Bochum Miners i muszę przyznać, że różnice są dosyć duże w klimacie, jeśli chodzi o Warsaw Sirens i Bochum, bo między innymi dlatego, że dziewczyny grają w normalnej lidze, więc zupełnie inaczej podchodzą do treningów i faktycznie tam jest dosyć duże rozluźnienie i zdarza się, że dziewczyny nie przychodzą na treningi, bo dla nich to jest po prostu coś, o co wcale nie muszą ani walczyć, ani zabiegać, ani się starać, bo to jest ich codzienność, a drużyny futbolowe są co 100 km. Różnice, które zauważyłam między drużynami niemieckimi a Warsaw Sirens, to było to, że w Syrenach więcej dziewczyn jest indywidualistkami, mamy takie mocne charaktery i dużo dziewczyn, że tak powiem, gra do swojej bramki, a w Niemczech jest większy trend takiej
takiego stawiania na drużynowość, takie poczucie, naprawdę ma się poczucie jedności z tą drużyną. Jeśli chodzi o organizację dnia meczowego, jest zupełnie inaczej, bo mają boiska, na których regularnie grają. Akurat Bochum Miners ma właściwie boisko prawie że dla siebie, współdzieli je z męską drużyną i dziewczyny tam przyjeżdżają ze 2 godziny przed meczem, to tak naprawdę dziewczyny jeszcze mają czas na, nie wiem, kawkę bo przyjeżdżają tam bardzo wcześnie, wszystko razem szykują, a szatnia to już nie służy tak jak u nas właściwie do tego, żeby tylko się przebrać i szybko biec na boisko, bo nie możemy zmarnować każdej cennej minuty na boisku, tylko potem siedzą jeszcze sobie za 2 godziny w szatni, jest fizjoterapeuta, wszyscy się razem jakoś tam... Taki jest czas na to, żeby wejść, wychillować, ale w klimacie meczowym. Ale to nie oznacza, że w Syrenach czułam się gorzej. Absolutnie. Bardzo, bardzo, bardzo doceniam czas z Syrenami i są to naprawdę wspaniałe dziewczyny.